Anime Chainsaw Man było i minęło. Narobiło dymu jeszcze przed premierą, zdobyło sporą grupę fanów, jak i bandę zaciekłych hejterów, jak to często w przypadku popularnych rzeczy bywa. Kurz dawno już opadł, kto miał powiedzieć swoje, ten już powiedział, zaczynając od fanboyskich analiz do niezliczonej ilości shitpostów. Dołączę do tego również ja, w myśl zasady nie znam się, to się wypowiem. Fire Punch mnie zauroczył. Co chwila byłem zaskakiwany naprawdę zrytymi pomysłami, ale również tym, jak twórca cały czas wymyśla opowieść na nowo, zamiast bić wszystko z jednej sztancy. Więcej nawet, te ciągłe zmiany są omawiane przez bohaterów i wplecione w narrację. Jasne, nie oszukujmy się, Fire Punch nie jest głębokim dziełem dla szukających duchowej strawy, wychudzonych intelektualistów, ale jest przynajmniej zbiorem scen, które zapadły mi głęboko w pamięć. A nawet pomijając to wszystko, czytało mi się to fantastycznie i nie mogłem się oderwać, bo byłem ciekaw, jakim szaleństwem za chwilę zaatakuje nas autor. Najlepiej jest to w stanie wyjaśnić on sam. Jako przykład podał film koreański, gdzie detektyw ściga przestępcę. Widz może oczekiwać, że do schwytania dojdzie pod sam koniec, a tu niespodzianka, bo dzieje się to gdzieś po 30 minutach filmu. No i co teraz? Tego typu zaskoczenie następuje w Fire Punch bardzo często. Próbowałem czytać jeden czy dwa starsze one-shoty Tatsukiego Fujimoto, ale nie spodobały mi się. Przytaczam ten fakt jako argument na to, że nie jestem bezkrytyczny wobec tego autora, ale faktem jest, że znakomita większość rzeczy, które on tworzy, po prostu mnie fascynuje. Początek mangi Chainsaw Man do takich nie należy. Tatsuki Fujimoto dostał serię w Shonen Jump, a cykl wydawniczy może być tam po prostu morderczy. Zresztą jaka praca w Japonii nie jest. I wyciśnie nieprzygotowanych autorów jak cytrynę, no chyba, że przestawią się na powtarzanie w kółko tego samego, tylko w innej szacie. Gdzie tu czas na porządne zaplanowanie fabuły, przemyślany rozwój postaci, uporządkowanie pomysłów? Manga Chainsaw Man cierpi przez pierwsze 3-4 tomy na pewien kryzys tożsamości według mnie. Niestety mniej więcej ten fragment został zaadaptowany na anime, przez co mogę śmiało powiedzieć, że seria nie pokazała najlepszego, co ten tytuł ma do zaoferowania, a jazda zaczyna się od momentu pojawienia się demona ciemności. Ale jak dla mnie najmocniejsze sceny w mance Chainsaw Man to zabawa, wrzucanie śnieżkami oraz ta długa lista nazwisk, w kolejności rzecz jasna alfabetycznej. Wracając do tego kryzysu tożsamości, mamy chłopaka z niewyobrażalnie wielkim długiem wobec mafii, co chyba miało być pierwszym magnesem, by przyciągnąć czytelnika. Bardzo szybko traci to jakiekolwiek znaczenie. Parę scen pominiętych w anime też się nie klei i łatwo o nich zapomnieć, jak na przykład dziewczynka z własnym demonem. Fabuła zaczyna stawać na własnych nogach gdzieś dopiero podczas wizyty w nawiedzonym hotelu, gdzie dowiadujemy się więcej o regułach gry, w którą wplątany został Denji. To chyba właśnie tutaj odpalane zostają pierwsze szaleństwa i specyficzny humor, z którego słyną dzieła tego autora. Gnojenie Kobeni, Power mająca bekę z całej sytuacji, Denji mogący ciachać demona niemal w nieskończoność, aż ten decyduje się zakończyć własne życie. Odnoszę jednak wrażenie, że przygodny widz, skuszony, ośmielę się powiedzieć, niezdrowym hypem wokół adaptacji anime, nie był przygotowany na twórczość Tatsukiego Fujimoto i chyba dalej nie jest. Jeśli wziąć na serio jego jednotomówkę Look Back, która nawiasem mówiąc bardzo mi się podobała, to autor uważa siebie za kogoś, kto ma przede wszystkim szalone pomysły i jakoś to się ludziom podoba. Nie ma w tym wiele więcej. Nawiązuję tu oczywiście do przedstawionej tam fikcyjnej mangi Shark Kick. Według mnie w tym szaleństwie jednak jest metoda i coś więcej niż tylko kolejne wariactwa. Emocje, rozwój postaci, czasem epickość, czasem groza. Niestety przeciętny zjadacz mangi i anime może wychować się wyłącznie na lepiej lub gorzej realizowanych schematach i przyłożyć tę samą miarę do Chainsaw Mana, co po prostu będzie nieprawdą.
Przykład z życia. Regularnie streamuję gry na swoim kanale YouTube. Czasem wpadają na stream ludzie, którzy chcą zapytać mnie o opinię na temat jakiejś serii i pamiętam sytuację, gdy ktoś po 3 odcinkach stwierdził, że Denji do końca będzie się uganiał za perspektywą miętoszenia cycków. No i Jujutsu Kaisen jest lepiej zrealizowaną opowieścią o łowcach demonów. Mocno mnie to zastanowiło, jak ktoś mógł tak w ogóle pomyśleć, bo mi podczas czytania mangi ta skądinąd popularna seria, jaką jest Jujutsu Kaisen, w ogóle do głowy nie przyszła. Ale pomijając te dygresje, nie, Chainsaw Man nie jest wiecie którym shonenem, gdzie ekipa głównych bohaterów ściera się z grupą tych złych, fabuła dzieli się na poszczególne starcia z użyciem podstępów i technik specjalnych, a na końcu trzeba ubić kogoś potężnego i potem ten sam szkielet w następnym arku. Bo Denji odkrywa, że sam fakt miętoszenia cycków dla samego miętoszenia aż taki wyjątkowy nie jest. Nie pozostaje on taki sam do końca 11-tomowej pierwszej serii i choć faktycznie brakuje mu kilku klepek, to nie jest zwykłą wycinanką, tylko reaguje na wydarzenia, czasem zresztą bardzo mocno. Pamiętacie z anime te krótkie zapowiedzi, gdy Denji stoi przed drzwiami? Wyobrażacie sobie, że ktoś taki jak on może mieć depresję? No właśnie. Widziałem też krytykę pod adresem anime, że z szalonej mangi nastawionej na durną przemoc i deadpanowe gagi próbowano zrobić niemal filmowe dzieło, zabijając tym samym klimat oryginału. Trochę się z tym zgodzę, ale nie do końca. Jeszcze nie pokazano jak Denji lata na rekinie, ale to Tatsuki Fujimoto w stanie czystym. Szalone walki, szokujące zwroty akcji, wszystko gna na złamanie karku. Tylko pod koniec manga redukuje szaloną zabawę i idzie w bardziej ponurą stronę, do której poważniejszy klimat serii anime będzie prawdopodobnie dużo bardziej pasował. O ile dalszy ciąg powstanie, rzecz jasna. Bardzo bym chciał, choćby po to, by zobaczyć, przez ile minut będzie pokazywana wspomniana lista nazwisk, jaki będzie efekt rzucania śnieżkami, no i by zobaczyć taniec Kobeni. Absolutne minimum tego, co chcę powiedzieć, zawiera się w tym apelu. Nawet jeśli anime nie przypadło wam do gustu z tego czy innego powodu, to nie skreślajcie od razu mangi. Według mnie opowieść mocno się zmienia, są spektakularne sceny, część z nich już pojawiła się na parę sekund w serii anime. A jeśli seria wam się spodobała, to jej klimat będzie bardzo pasował do tego, co jest w kolejnych tomikach. W chwili, gdy publikuję ten filmik, wyszło już parę ładnych tomów kolejnego fragmentu opowieści, które przede wszystkim wprowadzają obecnie chyba najpopularniejszego femcela w świecie mangi i anime i ponownie, po prostu nie mogę się doczekać, w jakie rejony tym razem zaprowadzi nas autor.